A w dzisiejszym odcinku postaram się nie bluźnić. Kurwa, i ten smród. Kurwa, jaka breja, no. Pokaż mi te spodnie. Ja pierdzielę. Tylko w jedną stronę patrzę. Ja pierdolę, nie da Może kierunkowskaz dasz, cwelu jebany. Poczekaj, trzeba wyczyścić. A co to za tutaj za cudo się dzieje? A ja tą panią znam. Także Kalaluk będzie jechał Dulatronem. Siemano, siemaneczko, z tej strony Joe'a. Dzisiaj będę nagrywał kilka miejsc, na których chciałbym zrobić zlot 1 maja w Łodzi. Pokażę Wam miejsca, w których mógłby się odbyć zlot. Z ciekawości też będę chciał, abyście mi napisali, czy te miejsca Wam się podobają i które najbardziej. Bo wiecie, jak będę szedł do miasta z prośbą o udostępnienie tych miejsc, to będę chciał, to będę musiał parę im miejsc pokazać, bo możliwe, że pierwsze na przykład im nie będzie pasowało, bo przykładowo coś będzie innego się działo w tym czasie. Także może drugie miejsce zahacza, albo drugie miejsce uda się załatwić, albo trzecie, no nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, kilka miejsc chcę nagrać. Pokażę Wam filmy z lotu ptaka, czyli z drona. Dobra, tu w lewo jedziemy. Oj. Mikrofon wypadł. Ci chujowo zabezpieczony był. Dobra. Chyba teraz będzie lepiej się trzymał. Dobra. Dobrze, że nie przejechał tego mikrofonu, bo byłbym załamany. Kilka stówek w plecy, ale wiecie, teraz przed świętami to chuja bym zamówił. No mniejsza o to. No, także będę chciał nagrać te kilka miejsc. Kurwa, jaka breja, no. Ja pierdolę, jakbym po wodzie jeździł. Słuchajcie. Chyba powinno się mieć dwie hulajnogi tak naprawdę. Ja pierdolę na kakałusa. Jedną wodną, czyli jakiegoś Harley'a. Generalnie tak średnio przypadam za hulajnogami Harley'a, ale patrząc na tą pogodę, to sobie myślę, że jednak te IPX7 to spoko opcja. Wiecie, no tutaj też jest dobrze uszczelniona, ale no to jednak jest no nie IPX7. No zobaczcie jaki syf. Trzeba przetrzeć. No to tak nie może wyglądać. Matko boska. No lecimy dalej. Aha. Kurwa, i ten smród. Staną taką śmieciarą i zadowoleni z siebie. Ja pierdzielę. Co, wyjechali jednak. Ja pierdolę. No co za mędy osrane, no zobaczcie, no. A jakbym stał i czekał, to by nie wyjechali. Dostaję czasami wiadomości, że za dużo bluźnię na filmach. No wiecie. Dobra, no przechodź. No przechodź. Odżałuję te 5 sekund straconych
Tylko w jedną stronę. Tylko w jedną stronę patrzę. Ja wiem, że te ścieżki rowerowe są w złym miejscu. No bo jak? Jak to ogarnąć? O, Karaluch dzwoni. Karaluch dzwoni. No. Także umawiam się dzisiaj z kolegą na jazdy z naszym Karaluszkiem. Na czym ja to skończyłem? Na narzekaniu. Narzekanie na kierowców. No wiecie, i te ścieżki rowerowe no też są w chujowym miejscu zrobione, bo no nie powinny być tak przy wyjeździe, bo i tak kierowca, no żeby wyjechać z takiej ulicy, no to musi, wiecie, no wychylić się maksymalnie, by widzieć to wszystko, nie? To no zielone, no. Więc no to też nie jest fajne, no ale co zrobić? Dobra, kurde, no znowu brudzi się, no. No przecież to jest nienormalne, nie padało od paru dni, ale zobaczcie jak jest mokro, przez tą mgłę. Tak, stań tutaj, nie? Ja pierdzielę, ten dźwięk tego błota mnie spierdziela, no. No to trzeba wyczyścić. Jak taką brudną? Ja nie lubię, wiecie, brudnej hulajnogi. No, gęsiego obok siebie. No, także dzisiaj takie luźna przejażdżka, ale z misją dla wszystkich. Zaraz będę dojeżdżał do pierwszego punktu. To jest tak dosyć centrum miasta. Będzie to położone, to miejsce. To jest taki stary rynek. U nas zresztą ten stary rynek w Łodzi jest mało używany. Właściwie w ogóle nie jest używany, ale wiecie, no 1 maj, majówka, jakieś imprezy okolicznościowe mogą być, więc zobaczymy, czy uda nam się wywalczyć to miejsce. Chciałbym to miejsce, bo wydaje mi się, że to jest takie no w centrum po prostu. Mamy wszędzie, bylibyśmy najbliżej po prostu. Już nie mogę się doczekać, jak będzie cieplej, ale wiecie, tutaj temperatura to nie jest problemem największym za dnia, tylko te breje, to woda, to mokro. Nie ma miejsca, ale wjeżdżamy, nie? Nie wytrzymam z tym, no. Trzeba czyścić. Zobaczcie ile brudu. Ja pierdzielę, ta pogoda to jest z dupy. Jaka breja. Ale to pierwsze miejsce. Placyk. Siemano. Kurde, te kapie, chlapie wszędzie. Cześć. Poczekaj. Poczekaj, trzeba wyczyścić. Trzeba wyczyścić. Także. Mi nawet mojej szkoda było czyścić to już. I tak będzie uwalona. Ja też z tyłu dzisiaj też będę cały uwalony. To... And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I... Dobra, teraz druga miejscówka będzie przedstawiana, także to będzie Plac Wolności. Pokażę wam na mapie, w którym miejscu to jest. For whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Lecimy dalej pokazywać, nie? Stary rynek zrobiony, Plac Wolności zrobiony. Teraz jeszcze 2 miejsca. Kurde, jaka breja. Ja nie wiem, Karol, jak sobie radzić bez błotnika. Mama to już szczęśliwa musi być. No i co? Przejebany. Zszedłem. I fakt, że w ostatniej chwili. To nie miał szans już, wiesz, żeby zareagować. Jakby nie
pozwoliła zablokować się w dół i tak się blokowywało. No tak. Kurde no. Że blokuje pista, blokuje pista. O, ten to chyba z klaksonem włączonym cały czas jedzie. Wyobrażasz sobie takie rękawice mieć? Witek takie chciał. Ja mówię, słuchaj, to przecież obciach jest. Zdziwiona. Ścieżką rowerową idzie zdziwiona. Ładne masz tą kurtkę. Czysto. Co ty masz z tym błotnikiem? Nie możesz go założyć? Znaczy, mam ten błotnik nowy, bo problem mam taki, że jak będzie amortyzator, to jak mam ten podniósek i wbijałem mocno amortyzator, to go miażdżył po prostu. No tak, tak, wiem o co. Teraz kupiłem, Kumam. no i ten. No i muszę go No tak. I tak to wygląda plac Wolności z lotu pieszego. Pokaż mi te spodnie. Ja pierdzielę. Także zobaczcie widzowie. Błotnik trzeba mieć, żeby potem nie mieć takich ładnych spodni. Kurde no. Dobra, lecimy dalej. Teraz polecimy. A nie, jeszcze zrobimy kółeczko i wyjedziemy w stronę Mano. Hop, hop. Niech się patrzą. Oni są tak leniwi, że wiesz, nie chce im się wyjść nawet. Tak. Dobra, jedziemy. Powiedz mi, skąd ten deszcz? Jak było sucho. Tam mgła wstrętna. O, tu jak fajnie, sucho. Czysto? Czysto. Poczekaj. A nie, już chuj, zielone mają, to już niech jadą. Także dzisiaj z kolegą jadę. Z karaluchem naszym. Pokażę wam tutaj, zaznaczę jego tam na TikToka jego. Żebyście widzieli. Dobra, co my tu mamy? Dobra, jedziemy prosto. Terror uprawiamy. Jak zawsze. Oszczędzaj opony. Dobra, tu w prawo i lecimy. Jaki syf. Będzie 300 na 200 metrów. O kurde, odkleja się. Odtuściłem. O, drugie też się odkleja. A pies pojebał. Dobra, co mamy? No, ale potem będę miał ładne ślady. Chciałem dobrze, a wyszło, widzisz. Niestety nie dałem rady, wiesz, z dwóch stron dać kasku, nie? Tylko po jednej stronie kasku to mam, bo ona nie jest symetryczna. Ta sama strony dalej. Zamiast odwrotną, żebym, wiesz. No, no właśnie. O kurde, powiem ci, że ciężko tu się jedzie. Trzeba wolno. No, Nati jest jeszcze chyba i ten na G2 takim był. Parze w dziadzie. Poczekaj, trzeba obok Kiełby przejechać. Opa! Wczoraj byłem w tym Mediamarkcie, pozwolili mi wejść z hulajką. Albo zapytałem. Może im się podobało. Może. Czurosiki. I G2. Taki mi nie byłoby. Tego G2 nie byłoby mi szkoda tu tych ciuchrać. Uciekamy i to w podskokach.
O, Karol się wkurzył. Boż. Nie mogę po prostu. Jak cię wyklapało. A co to za tutaj za cudo się dzieje? A ja tą panią znam. A to jest pani Wiosna. Pokażę ją też na tym, oznaczę, uważaj na słupki. To jest taka nasza łódzka pani Wiosna, która właśnie na różne eventy tego typu, znaczy eventy, na takie różne okazje jak święta się przebiera i jeździ tym rowerkiem. Kurde, ten dzwonek mi tutaj się brudzi. No, ściga się z autami. Uważaj, bo tam ślisko jest. Tak, prosto. O kurwa. Współczuję ci. Jak słyszę ten dźwięk wody, to już mnie po prostu trzęsie. Mama wyczyści. O kurde. Ale poszedł z tej kałuży. Ty tego nie słyszysz, ale jak się jedzie z tyłu, to słychać jest. Tą wodę. No. Przeżyję to jakoś, będę musiał to wyczyścić. O kurwa. Jaki syf. Ja nie mam dużych wymagań, tylko żeby było sucho. Ale ten abesik jest spoko. Ja w ogóle mi nie traci trakcji, jak wiesz, jak hamuję. W lewo skręcamy. Aha. Tak się przyzwyczaiłem, że wiesz, ciężko teraz, kurwa, którędy jechać, bo tu będzie błoto. A ja błotem nie chcę. Dobra, jedziemy tędy. Jeszcze trochę i będę jak ten terenowy. GTR, czy jak to tam było. W brei i w błotach jeździł. No dobra, teraz trzecie miejsce wam pokażę. Tutaj Pump Track nazywamy to, ale to jest stare Luna Park. Kiedyś tutaj zresztą był paręnaście lat temu Luna Park. Też pokazywałem wam w poprzednim materiale. Niedaleko jest zoo, więc tutaj wam pokażę, jak to wygląda z góry, bo wiecie, no teraz to wygląda jak gówno, ale w lato to wygląda zajebiście. I tutaj też jest trochę miejsca, co prawda nie ma jakiegoś takiego głównego miejsca, ale tutaj też dałoby radę coś zrobić. Dobra, tu się zatrzymamy i polecimy. Kurde, jeszcze jedna rzecz. Trzeba wyczyścić. Trzeba wyczyścić, bo to tak nie może być. Ja pierdzielę, ile tego jest tu. O Boże. O Boże. Trzeba będzie myjkę całą odpalić. Można byłoby sprawdzić, czy wróci na Dualtronie. Ale obawiam się, że się ten kąt nie zmieści i się gibnie. rozdupcy się. Dobra. Także kanaluk będzie jechał Dualtronem. I rowerzystę wypętałeś na filmie. A, podpatrzyłeś jak włączam turbo. No. Widzicie widzowie? Ja wam nie będę pokazywał, bo potem ktoś będzie chciał przejechać i będzie wykorzystywał to, że widzi jak ja turbo włączam i wyłączam. No tak, bo to i ruszasz z miejsca. A tu Ale jak dałem na chwilę do końca, to czułem, że mi chce spod nóg uciec. no, Nie, ten spoilerek to już leciał. mogłoby tak być. Ale nie sądzę mimo wszystko. Nie jest aż tak bardzo ślisko. Dobra, lecimy dalej. O. O, jest
się nie chwaliłem, silnik od dwójki sprzedałem. Za ile? 500. To ty bogaty jesteś. Tak. No i tutaj mamy nasze wspaniałe zoo, orientarium, bardzo popularne miejsce. Można także w zimę przychodzić. Co on tam odkręca? Gripę. Bez gripów chyba będzie jechał. A wiesz, że nigdy nie jechałem? No, nigdy nie jechałem. Ja raz jechałem. Jechałem to dużo powiedziane, bo to było... W lewo, w lewo, w lewo. Prosto, tak. A ludzie się tak jarają tym. Ale ty masz ujebane te spodnie i kurtkę. O matko. No, pięknie. Już ujebana jest cała ta ściereczka. I lampka, którą lubią oślepiać ludzi. Ja pierdzielę, jaki gny. Nie no, teraz to nawet... No znak oświetla. No i tam dalej jeszcze. No tak, no. No, lecimy. Tak, tak, prosto. Tunelem, uważaj, bo wysoki jest. Znaczy niski jest ten tunel. Nie, nie przywalisz, ale to i tak jest taki odruch. Ja rozumiem, ale... No co on taki zdziwiony? Zobaczcie, jakie ujebane ma spodnie karaluch. Teraz było dobrze widać w tym świetle, jak ci podświetliłem. Idź już, idź, no idź. Boże, będę stał na ulicy i czekał. Daj się rozgrzać oponom chociaż. Przynajmniej wysuszyć im. O, zaraz będzie żużel. Ostatni punkt, który może pasować na zlot, powiem ci. To byłoby spoko. Tak. Stały stadion? Nie, parking i te okolice. Do końca kawałek, ja ci powiem, gdzie skręcimy. No nie. Tu trzeba będzie w lewo skręcić. Tu, aleś ty poleciał. Tu, to znaczy bardzo blisko tu. Dobra, tu można troszeczkę osuszyć opony. Ja nie wiem, czy chcesz użyć, szkoda. No tak, że tutaj jest ostatnie miejsce, w którym mógłby się odbyć zlot. Jeszcze jest taki placyk tam dalej, to tam może podjedziemy. O! Prawie by mi uciekła. Tutaj sobie staniemy i zrobię wam oblot dronem, żebyście widzieli, jak to wygląda. A propos, karaluch, ostatnio, wiesz co, ścigałem się z gościem, który miał też bojkę. Tylko nie wiem, czy miał tą, co ty, czy tą S3. Wydaje mi się, że miał twoją, ale nie wiem, czy tam duże jakieś różnice są. Ja dzisiaj spotkałem jedną bezpiątkę, jak jechałem. No, to ja go, Się roznosi. no to go jebnąłem. Bo on zobaczył, że wiesz, że podjechałem do niego z tyłu, więc zaczął tak przygazować. Ja sobie myślę, dobra, chuj. Sprawdzę. Do Dualtrona to... A nie było tak łatwo, ale on już był rozpędzony, ale i tak go doszedłem. No dobra, to teraz będziemy ostatni oblot robić. No ładnie wygląda ten stadion. Ściereczka, bardzo ważna rzecz. Także widzowie, noście ściereczkę. Jak chcecie na przykład w trasie, nie wiem, brzydka pogoda jest i chcecie, żeby była hulajnoga czysta, to się zatrzymujecie tam 500 metrów i ją czyścicie. O. Na chwilę jest czystsza. O. Lepiej? Lepiej.
Nadal ujebana, ale lepiej. Dobra. Kimś gada. No możesz gadać, wszystko wiesz gdzie skręcić, co i jak. Ale powiem Ci, że tutaj zlot no też byłby ok. Dużo miejsca. Coming from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the life that I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum. Nie no, zajebisty zachód. Także to jest ostatnia miejscówka. Zobaczcie, jak tutaj ładnie jest pod wieczór. No po prostu ślicznie. I możecie sobie tutaj, znaczy możemy sobie tutaj zrobić zlocik też. O ile oczywiście właściciele pozwolą. Skrzydlewscy podobno są tutaj właścicielem tego stadionu, tej miejscówki. Także no to jest ta ostatnia. Wydaje mi się, że jest super. Fajne też miejsce. Pokażę Wam na mapie, w którym miejscu Łodzi to jest. Także sami ocencie, która Wam najbardziej się ta miejscówka podoba. Z której moje pomysły na naklejki. Tutaj dałem taki napis po chińsku. No, wygląda spoko, uważam. Ale wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Tu jebana jest niestety. Tutaj jeszcze taki piorun. Ale niedługo latują światła. Mam nadzieję, że te czerwone uda mi się szerzej ustawić. No i przede wszystkim 4 białe, a nie dwie, bo to wygląda póki co tak słabo. Ale jak będą 4, to będzie pięknie. Zresztą Marcin Thunderman, tutaj macie jego kanał, ma już właśnie te 4 lampki, więc no uprzedził mnie. Także zobaczcie, no beauty. No i piękny zachód, także no mi się ta miejscówka bardzo podoba na zlot. Dobra, na koniec porównanie lampy standardowej Dualtrona z bojką. Co prawda w Dualtronie są na razie pozycyjne ustawione, ale włączam sobie tutaj Dualtronową lampę. Zgaś na chwilę tą, żeby zobaczyć mniej więcej skalę. Tak wygląda Dualtronowa lampa. A pokaż bojce, jak wygląda standardowa. A tak wygląda w bojce, czyli zasięg wydaje się na plus bojki, ale moc na plus Dualtrona. Chociaż no, o, tak to wygląda. Tak to wygląda. A teraz porównamy Magic Shine'a. Magic Shine'a. Nie, zostaw. A tak świeci Magic Shine. Na najmocniejszym trybie. Proszę bardzo. I długie tak wyglądają. Także no, długie świecą bardzo daleko. No jest różnica, jest duża różnica, chociaż ten odcień jest bardziej pomarańczowy. No ale to już kwestia gustu bardziej. Na żywo jest taki cieplejszy po prostu. To są długie, a to są krótkie. Jak tam oceniasz?
Jak twoim zdaniem? No Jest różnica. A jak dodamy jeszcze tutaj standardową lampę? O, nie wiem czemu ona mi pulsuje czasami. O. A tak wygląda standardowa. Latarnia na kółkach. Standardowa ujdzie, chociaż jest bardziej rozszczepiona. Ale jest mocniejsza chyba trochę niż bojce. Tak mi się wydaje. Dobra. A to mamy już ze sobą. Chociaż te zielone latarnie? Nie, zaraz. Czemu to jest zielone? Aha, zobacz to. Jaki kolor masz na żywo, a jaki masz tutaj? No, także tutaj zlot mi się wydaje, że też byłby super. Wygląda zacnie. Miejscóweczka. Jak tam bateria? 77,6 V. No długie tak, a nie będę teraz w dziada oślepia. Ale zobacz sobie. Pyk. No długie. Okej. Tak. Te dualtronowe też oślepiałem mocno. Babaka obwieszona. No. A to dziad. Ach, chuj wie, baba. Prezenty. A temu to powinienem jebnąć. Bo nic tak nie wkurwia. A to nie o to chodzi, że ona była jakaś oślepiająca. Tylko ona nie powinna być mrugająca jak jest ciemno, bo wtedy masz, wiesz, taki akomodacja oka, wpływa to na akomodację oka, że wiesz, masz jasno, ciemno i wiesz, tak ci się nie dostosowuje ta źrenica do tego światła, tak. Nie musi być nawet mocne światło, dlatego lepiej mieć stałe światło, nawet jeżeli jest mocniejsze. Chyba że za dnia, no to za dnia to możesz mieć błyskającą, bo ona jest wtedy ok, kiedy wiesz, z daleka cię informuje, że coś się zbliża, nie? I tak wiesz, takie błyski to są dobre, ale jak jest światło, jak jest słońce, wiesz, dzień, a nie ciemność. O kurwa, kabriolet. Hulajnogę czeka mycie, ale nie od razu. No dobra, lecę do miasta, do następnego. A rozłączamy się, ale tutaj się rozłączę. No, siemanko. No, przypomnę, że przewożenie takich gabarytów. Przechodząc do podsumowania, to tak jak mówię, te 4 miejsca wydają się najbardziej atrakcyjne, żeby pokazać, znaczy, żeby zrobić zlot 1 maja. Ocencie sami, które najbardziej Wam się podoba, gdzie czujecie, że byłoby najlepiej po prostu się spotkać. Oczywiście do każdej tej lokalizacji dałem Wam także zdjęcie mapy, w którym miejscu to Łodzi się znajduje, abyście mieli podgląd, czy to jest gdzieś tak, wiecie, na uboczu, czy w centrum. Jestem ciekawy właśnie, czy Wam się... Jestem ciekawy, które miejsce Wam się najbardziej podoba. Mi chyba coraz bardziej zaczyna świtać to w głowie, aby wiecie, jednak ten stadion Żużla, to ten parking przy Żużlu najbardziej chyba mi tutaj podchodzi. Ale jest jeszcze nawet ok, ten ryneczek niedaleko manufaktury, to jest centrum, bardzo blisko też jest Plac Wolności i myślę, mi się wydaje, że też jest to dobre miejsce, ale to zależy, ile osób też będzie. Wyprzedzaj. I powiem Wam jeszcze tak, gdybyście wybrali Plac Wolności, gdyby oczywiście miasto się zgodziło na Plac Wolności, no to byśmy prawdopodobnie na 99% jechali tą trasą, którą jadę teraz. Akurat jadę w kierunku Placu Wolności, więc macie podgląd, jaka trasa mniej więcej byłaby. To jest taka oczywiście ulica z ograniczonym ruchem. Do czasu zlotu to już będą także słupki, więc tu nawet żadnych aut nie będzie, poza oczywiście takimi autami, które, nie wiem, mają mieszkańcy, dostawcy czy tam taksówkarze.
Ale to jest taka nasza, wiecie, trasa no najbardziej taka promująca Łódź, że tak powiem. Najbardziej atrakcyjna. Ten odcinek ma kilka kilometrów, chyba ze 3-4, tak nie pamiętam dokładnie ile. Więc tutaj mogłaby być jakaś eskorta policji. Dobra, idziemy. Co tu się dzieje? O! To mijamy panią, która była wcześniej na filmiku. Wesołych świąt. O, proszę bardzo. Maggie Holy Art. Jeźdź panie. Dobra. Ta pani prowadzi taki profil na Instagramie. Ona aktywuje się zawsze, jak jest jakieś święta, różne takie wiecie, święto Łodzi, Wielkanoc, święta Bożego Narodzenia. To ona sobie tak właśnie jeździ tym rowerkiem, przebiera się. Bardzo pozytywna osoba. No ale wracając do zlotu, no to tak jak mówiłem, to jest ta trasa. Bo wiecie, jeżeli wybierzemy przykładowo ten żużel, no to troszeczkę ominiemy Piotrkowską. Ewentualnie, gdyby się zgodziło też miasto, można byłoby wrócić na plac. O ja pierdolę. To też mądry kurwa ten motorniczy. Wjeżdża na czerwone, jak nie ma miejsca. Ja pierdolę. Kurwa, co za matut. Jeba. Zrobiłem dla Was materiał, żebyście mieli podgląd. No jestem ciekawy, ile osób przyjedzie do Łodzi, ile się wykruszy. Na ten moment samego Discorda jest ponad 30 osób zainteresowanych. A przecież przypomnę Wam, że na Suto Warszawa tych osób było między 70 a 100. Więc tutaj już mamy praktycznie połowę osób. A przecież nie wszyscy mają Discorda. A do zlotu to jest jeszcze 5 miesięcy. Więc ponad 5 miesięcy. Także wydaje mi się, że spokojnie z 50 osób z samego Discorda może przyjechać. To już będzie zlot prawie na poziomie Suto pod względem wielkości. A jeszcze jeżeli odpalę tego Facebooka i inne inne kanały odpalę, wiecie, typu Facebook, Instagram, no to może to być zlot na poziomie Suto, a nawet większym. Oczywiście wszystko zależy, tak jak wcześniej powiedziałem, od Rady Miasta, no i determinacji przede wszystkim. Ale powiem Wam tak, może też tak być, że przyjedzie mniej osób. Czemu tu jest tak mokro? Może być tak właśnie, że przyjedzie mniej osób. Bo jeżeli się coś nie uda ogarnąć, no to wiecie. Ale pomimo tego raczej szacowałbym między 30 a 60 osób na dziko. To także byłby świetny wynik. Więc zlot i tak odbędzie się. Tylko pytanie, w jakiej skali. No chyba, że po prostu się wszyscy tam nie dogadają. Ale wtedy nie będę ubolewać, bo wtedy mam inne pomysły na zloty. Tak jak mówiłem wcześniej, zloty... jedź. Ja pierdolę, nie da Może kierunkowskaz dasz, cwelu jebany. Kurwa, nie da kierunkowskazu i nie wiesz, czy on jedzie prosto, czy skręca, czy co. Ty jebany. No, co o czym mówiłem? Pięknie stoicie. Jak ma być zgoda i normalnie, jak ludzie stoją na przejściu dla pieszych? Boże, na przejściu. Na ścieżce rowerowej. No. Jak się nie strąbi, to nie zrozumieją. I znów zapomniałem, o czym miałem gadać.
O tym, że po prostu ja i tak mam plany, żeby jeździć po Polsce na zloty. Mam nadzieję, że miałem taki plan, żeby tak nagrywać, ale to już o tym mówiłem. Więc dla mnie to bez znaczenia. Natomiast nie mam żadnej presji, żeby też ten zlot się odbył w maju, ale zainteresowanie jest duże, bardzo duże, więc no zobaczymy, jak to będzie. Spokojnie, przyjadę Cię. Dobra, trzeba jechać naokoło. Do następnego postaram się nagrać Wam jeszcze jeden materiał przed końcem roku. To będzie materiał zbiorczy z podsumowaniem całego roku. Tylko oczywiście te filmy, które już miałem w pamięci komputera, no to już ich nie mam, więc będę musiał je zgrać z YouTube'a, więc jak coś, jakość może nie być taka wybitna, ale zobaczymy. Podobno da się z YouTube'a ściągnąć te filmy, więc chciałbym zrobić taki na nowy rok, znaczy na nowy rok chciałbym zrobić właśnie podsumowanie całego roku, najciekawszych momentów, więc mi się wydaje, że będziecie mieli co oglądać jeszcze takiego ciekawego. Ci, którzy na przykład nie oglądali moich starych filmów. No i chciałbym jeszcze nagrać, o ile nigdzie nie wyjadę, a jest duża na to szansa, nowy rok na hulajnodze. W sensie, że pojadę z Sylwestra przed północą do centrum miasta, żeby Wam pokazać fajerwerki. Więc to będzie też ciekawy materiał. Ale ładnie pachnie. Mięsko jakieś. Także będzie to ciekawy materiał. Mi się wydaje, że chyba nikt jeszcze nie nagrał nowego roku na hulajnodze. Co prawda dronem nie będę latał, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, nie zajmuję czasu, do następnego. Dzięki za oglądanie, jak zawsze miło, kiedy lajkujecie i tak dalej, więc także do następnego.